Witajcie moi drodzy w długo oczekiwanym zapewne przez Was wszystkich filmie dotyczącym tej oto imprezy, czyli Grotowiska 24. Zrobimy tak jak w zeszłym roku, czyli zrobimy sobie dwa filmy. Pierwszy będzie omówieniem części konferencyjnej. Skupimy się w niej na jednej zasadniczej prezentacji, która zapewne interesuje Was wszystkich najbardziej. Mam tu na myśli prezentację dotyczącą propozycji modyfikacji Grota A2 do wersji A3 przedstawionej przez Fabrykę Broni Łucznik Radom. Oczywiście tam pokrótce powiem, co się działo na tej konferencji. Sprawa wygląda tak, że było kilka tych prezentacji. Ja ich wszystkich teraz nie będę omawiał, bo omówienie samej tej prezentacji, najciekawszej dla Was wszystkich, jak myślę, zajmie trochę czasu. Być może poświęcę na koniec, jak już omówimy sobie te propozycje zmian w Grocie A3, to poświęcę chwilę, bo my też mieliśmy swoją prezentację, w sensie Fragout, taką bardzo ogólną, to Wam w skrócie powiem, ale pokażę Wam pewne obrazki i powiem, o co w tym wszystkim chodzi. Więc w pierwszej części filmu skupimy się na tym, co się działo w dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu na sali kinowej, czyli na konferencji, a w drugiej części filmu skupimy się na zawodach strzeleckich, na tym, co się działo na strzelnicy Belona w Maryninie i tam pokażemy Wam już prototypowego Grota A3 w metalu. Jeszcze bez rozkładania, ale w metalu. Więc konferencja miała miejsce w dniach 22-23 czerwca 2024 roku. I w tej części konferencyjnej, czyli teoretycznej, w sobotę 22 przedstawiono następujące prezentacje. Wnioski użytkownika z eksploatacji 5,56 mm karabinka MSB z Grot w WOT, w tym mycie ultradźwiękowe. Doświadczenia z użytkowania 5,56 mm karabinka MSB z Grot spoza WOT, system obsługowo-naprawczy 5,56 mm karabinka MSB z Grot. I tu jest analiza montażu dodatkowego wyposażenia do 5,56 mm karabinka MSB z Grot. I to była nasza prezentacja, ale to jakiś misunderstanding nastąpiło. Być może ja coś źle wysłałem, bo moja prezentacja dotyczyła czegoś zupełnie innego, ale oczywiście Grota. Dalej, analiza nowego programu strzelania z broni strzeleckiej, a karabinek Grot, zmiany w metodyce szkolenia, Tytan, uniwersalność dotychczas zakupionych podzespołów, ewolucja oraz perspektywy rozwoju 5,56 karabinka Grot, przedstawienie propozycji wersji A3 i to będzie to, na czym się skupimy dzisiaj. I ostatnia, rozwój rodziny MSBS 5,56 mm karabinek MSBS Grot, PC, karabinek o podwyższonej celności i karabin wyborowy Grot 762N. Nie wszystkie z tych prezentacji się odbyły. Jak sięgam pamięcią, to na pewno nie odbyła się prezentacja doświadczenia z użytkowania 5,56 mm karabinka MSBS Grot spoza WOT. I to miał robić Darek Polak, jeśli dobrze pamiętam. I wypadł jeszcze jeden temat, który miał prowadzić Wojtek Łasuch z Targets Creators. Więc to powypadało, ten program się trochę zmienił, coś skoczyło na początek, coś tam się zmieniło i tak dalej, było więcej przerw, więcej rozmów w kuluarach, ale generalnie było spoko. Jeżeli będą Was interesować jakieś z tych prezentacji, zróbmy tak, że ja teraz wyświetlę obrazek z tymi prezentacjami, żebyście sobie zobaczyli, to mam dwie już, które otrzymałem z dowództwa WOT-u. Trzecią mam z Radomia o wersji A3. Nie mam jeszcze tej o Grocie podwyższonej celności i karabinie wyborowym Grot. Jakby Was interesowało coś z tego, to dajcie znać w komentarzach. Spróbuję wyrwać. Może się okaże, że interesuje Was akurat to, co ja mam. I możemy sobie wtedy o tym pogadać. A jeżeli nie, to spróbuję załatwić. Bez gwarancji, że mi się to uda. Ale kto nie próbuje, who dares wins, jak to brzmi, jak brzmi Maksyma Sass, czy tam SAS. Dobrze.
Czyli lecimy. Odpalamy prezentację, którą otrzymałem z fabryki broni Łucznik Radom, która była właśnie przedstawiona na grotowisku. I lecimy. Zrobimy tak, że ja sobie tu będę przewijał te slajdy, a Wy je będziecie widzieć na ekranie w całości. Zatem konferencja Grotowisko 24, ewolucja oraz perspektywy rozwoju 5,56 karabinka MSBS GROT. No i trzeba zaznaczyć jedną rzecz na samym początku, że to, co zaprezentowano na konferencji Grotowisko i w czasie prezentacji, i po niej w metalu, gdzie można było go dotknąć, i potem na Grotowisku w części praktycznej na strzelnicy, to jest jedynie propozycja zmian ze strony fabryki. Propozycja zmian. A to, co z tego wdroży wojsko, to jest już zupełnie inna bajka i nie można stawiać między jednym a drugim znakiem równości. No więc pierwszy slajd, czyli ewolucja oraz perspektywy rozwoju MSBS 556 GROT. Macie wersję A2 i wersję A3. Wersję A2 znacie doskonale z naszych filmów, z różnych prezentacji, artykułów, wszędzie w internecie o tym jest. Poniżej macie wersję A3 i teraz myk jest taki, że to, co żeśmy w zeszłym roku Wam pokazywali jako propozycje pierwsze pokazane zmian w grocie z wersji A2 do wersji A3, to się okazało w tym roku, że to był tylko malutki fragmencik, bo te zmiany poszły znacznie dalej. I teraz mamy wstępne porównanie ewolucji oraz perspektywy rozwoju 5,56 MSBS GROT, porównanie obu konstrukcji. No i tu już mamy pierwsze zaskoczenie, gdyż widzimy, że masa karabinka w wersji A2 to jest 3,7 kg, w wersji A3 to jest 3,4 kg, przy czym wymiary gabarytowe nie uległy zmianie. I to może się brać z tego, że co prawda skrócono lufę w wersji A3, jest propozycja skrócenia lufy z 16 do 14,5 cala, czyli o 1,5 cala, ale jednocześnie zastosowano adapter z kolbą od karabinków rodziny AR-15. I samo to, ta kolba nawet w pozycji maksymalnie wsuniętej jest o bodaj 3 cm, czy nawet 3 z hakiem, dłuższa od na maksa wsuniętej kolby karabinka GROT standardowy, więc stąd jest to, że wymiary się nie zmieniły, no bo wiadomo, nie zmieni się wysokość tego karabinka, szerokość, jedyna różnica to jest długość, ale to, co zyskano na skróceniu lufy, poszło jakby tak jak z pączkami nie idą cycki, tylko w tyłek, no to tu poszło w kolbę, ta kolba jest trochę dłuższa, o czym wielokrotnie mówiłem, że kolba GROTA standardowa, choć bardzo ładna, dla mnie bardzo funkcjonalna, chociaż znam wielu ludzi, którzy mają odmienne zdania, ale mi ona pasuje, jest zwyczajnie za krótka. Dla mnie, ja mam 1,80 m wzrostu, średniej długości ręce, jest na styk. Wszyscy, którzy są wyżsi albo mają dłuższe łapy, już mają z tym problem. I dlatego teraz będzie zaproponowana kolba od karabinków AR-15 w standardzie. I lecimy dalej. Ewolucja oraz perspektywy rozwoju, slajd kolejny. Co jest zmienione w karabinku A3 według propozycji radomskiej? No więc polećmy sobie od tyłu. Zmiana na kolby typu AR zwiększająca zakres wysunięcia, czyli dokładnie to, o co powiedziałem przed chwilą. Nowe suwadło z wkładką montowaną na kołki. To Wam za chwilę, część z tych zmian za chwileczkę Wam pokażę w szczegółach. Na razie przelecimy je tak ogólnie. Nowy napinacz z wewnętrzną zapadką, nowy zespół popychacza tłoka gazowego z możliwością demontażu przez komorę gazową, 14,5-calowa ryflowana lufa zakończona nakręcanym urządzeniem wylotowym, czyli to jest to, o czym było już parokrotnie mówione. Nowy zatrzask regulatora gazowego, nowy smokrejszy profil łoża, to jest nowość. Nowa dzielona rączka napinacza to też jest nowość, zresztą to suwadło z kładką na kołki również. Zmienione pozycje przełącznika rodzaju ognia, aluminiowa dźwignia zaczepu zamka, podpięcie magazynka PIMAC 3 trzeciej generacji, poprawa pracy spustu. I dalej, lecimy po kolei. Tu widzicie różnicę w łożu z nakładką, ale propozycja zmian w zespole łoża w wersji A3 i już widzicie na pierwszy rzut oka, to na górze to jest standardowe łoże, które znacie z karabinków, to na dole to jest propozycja zmian. I widać kilka różnic. Po pierwsze, to łoże jest smuklejsze. Od spodu jest po prostu zmniejszony jego obwód, tak żeby było łatwiej chwycić je ręką, zaczerpnąć dłonią, if you know what I mean.
Ono jest smuklejsze dla osób o drobniejszych dłoniach, będzie łatwiejsze do uchwycenia i będzie wygodniejsze. Dalej, zmieniony jest przód łoża, ono jest inaczej podcięte i jak się przyjrzycie na tym dolnym łożu, na tym mostku z szyną, na jego końcu, po prawej stronie wystaje taki pipek, nazwijmy to mało technicznie, ale bardzo trafnie. I tenże występ to jest coś, co Wam pokażę jeszcze dalej w tej prezentacji. To jest występ ustalający. To jest rzecz, którą zastosowano w karabinie 7.62N Grot, czyli w tym wyborowym. Tam ta nakładka łoża też ma taki kluczyk ustalający, który współpracuje z podcięciem w szynie. I dzięki temu to łoże jest po prostu stabilne. Jak się zmienił profil łoża, no to widzicie z boku. Lecimy dalej. Następny slajd. Propozycja zmian w zespole napieracza w wersji karabinka, wersja 3 karabinka. I mamy nowa zapadka zamontowana wewnątrz napinacza, dzielona rączka napinacza, uszczelnione połączenie między napinaczem a komorą. O co w tym wszystkim chodzi? Jak się przyjrzycie, to zmieniony został kształt tej rękojeści napinacza, tam tej czerwonej, tam gdzie macie to 1, 2, 3, to w obrębie 1 i 3 zostało to zrobione tak, że ta rączka napinacza niejako obejmuje to suwadło. Przednią część suwadła, tam gdzie jest ten zaczep zapadki. I dzięki temu zlikwidowane będzie ta przestrzeń taka, która jest, jak weźmiecie Grota A01, A2, jak się popatrzycie na niego na wysokości wycięcia przez suwadło, to tam jest szczelina, tak, przez którą tam, o Jezu, piach się sypie, nie wiadomo co jeszcze, to teraz ta szczelina zostanie zasłonięta tymi dwiema, nazwijmy to umownie, ściankami w tejże rękojeści napinacza. To dokładnie będzie widać na kolejnym slajdzie pokazującym zmiany w suwadle, ale to za chwileczkę do tego przejdziemy. Dalej możecie zobaczyć jeszcze jedną rzecz na tym obrazku, który pokazuje fragment komory zamkowej, tak, z oknem wyrzutowym. I teraz przed zmianą widzicie na górze nad odbijaczem łusek, że ten kanał, w którym porusza się rękojeść, z tyłu ma takie wycięcie w dół jeszcze, tak? To jest wycięcie montażowe, przez które montuje się po prostu rękojeść napinacza. Teraz po zmianie konstrukcji tejże rękojeści można było zlikwidować to podcięcie i rękojeść montuje się już bez niego. To uzyskano dzięki zmianie konstrukcji tejże rękojeści, dzięki czemu zlikwidowano kawałek otworu, który potencjalnie może powodować dostawanie się zabrudzeń do wnętrza karabinka. Następny. Zmiany w zespole lufy w wersji A3. Zmiana długości lufy z 16 na 14,5 cala. To jest propozycja. Czy wojsko się na to zgodzi? Tego nie wie nikt. Zresztą cała ta prezentacja, przypomnę jeszcze raz, przedstawia jedynie propozycję ze strony fabryki broni Łucznik Radom zmian w wersji A3. Co z tego zostanie w wojsku? To już zależy od gestora, czyli od wojska. Lecimy dalej. Zastosowanie gwinta 1/2 na 28 UNEF umożliwiającego montaż handlowych urządzeń wylotowych, czyli to jest to, co było już zapowiadane. Znika urządzenie kołkowane, pojawia się urządzenie nakręcane, które będzie można wymienić na dowolne urządzenie na gwint 1/2 na 28, znany z karabinków AR-15. Dlaczego można było to zrobić? Ano dlatego, że zrezygnowano z montażu bagnetu, bo bagnet Grota jest osadzany w bardzo specyficzny sposób i on wymaga ustawienia urządzenia wylotowego w jednej konkretnej pozycji z uwagi na to, żeby ten hak wielcu mógł współpracować z odpowiednim podcięciem. Dlatego nie było możliwe stosowanie innych urządzeń wylotowych. Nie będzie teraz bagnetu, przynajmniej takie jest założenie, więc nie ma konieczności ustawiania tego centralnie, precyzyjnie, tak jak było w wersji A01 i A2, bo nie ma potrzeby współpracy z bagnetem, więc można założyć dowolne urządzenie. Lecimy dalej. Nowy zespół regulatora gazowego z dźwignią do demontażu. O co tu chodzi? To zaraz Wam pokażę na następnym slajdzie. Zmiana kształtu komory gazowej, to też pokażę Wam na następnym slajdzie. Zmiana konstrukcji popychacza z tłokiem gazowym, czyli to jest to, co widzicie na dole. I na dole widzicie zmianę polegającą na tym, że tłok z popychaczem stanowi obecnie całość. Czyli nie macie już osobno tłoczka i popychacza
z tym takim charakterystycznym trójkątnym stożkową przejściówką, tylko będzie po prostu tłok połączony z prętem popychacza. To będzie stanowiło jedną całość. Co to daje? To daje tyle. W połączeniu ze zmianami w komorze gazowej to daje tyle, że cały ten zespół, popychacz z tłokiem, tak, połączony w jedność, będzie można wyjąć do przodu przez komorę gazową. Nie będzie potrzeby już odkręcania lufy do wyjęcia popychacza, czyli wszystko będzie można sobie wysunąć do przodu. Bardzo dobry pomysł, bo bardzo znacznie ułatwi to czyszczenie karabinka, po prostu. To wyjmujecie ze wszystkim, tak? Ze sprężyną, po prostu jeden element. To wyjeżdża sobie całe, czyścicie i wsuwacie z powrotem. Patrzymy dalej na to. Aha, no i na lufie zniknął oczywiście montaż bagnetu, no bo nie będzie bagnetu. Lecimy z regulatorem gazowym. Dodano dźwigienkę uniemożliwiającą samoistne przestawienie regulatora gazowego w pozycję do demontażu i w konsekwencji jego wysunięcie. Czyli to jest coś, co było mówione w zeszłym roku. Taka dźwigienka z guziczkiem, który trzeba nacisnąć i tylko, żeby było jasne, przestawienie pomiędzy pozycją 1 i 2, czy tam 1 i na przykład w przyszłości wytłumiony, nie wymaga naciskania tej dźwigienki. Ona jest niezbędna, znaczy jej naciśnięcie jest niezbędne tylko wtedy, kiedy przekręcacie regulator poza pozycję 2 i chcecie go wyjąć. Wtedy musicie wcisnąć i przekręcić. I dopiero wtedy wyjmiecie ten regulator. Poza jedynkę nie przekręcicie, bo jest ogranicznik, tak jak już w wersji A2. Zmiana kształtu komory gazowej. No więc zmiana kształtu komory gazowej polega na tym, że nie wiem, czy to tu będziecie dobrze widzieć, ale jak się przyjrzycie, to na tej czarnej komorze gazowej od spodu powinniście zobaczyć po każdej ze stron 3 otwory upustowe, przez które wydostają się gazy po spracowaniu na tłoku. Przypadłość tego jest taka, że jeżeli trzymacie grota w okolicy komory gazowej, to albo macie brudną rękawiczkę, albo brudną rękę, bo te gazy po prostu walą tam na boki nad lufą, rozchodzą się po wnętrzu łoża, syfią ten cały rejon tego łoża, bo się odbijają od tych ścianek, tak? I tam osiada cały syf, a to, co wyjdzie przez wszystkie otwory w łoży, czyli tam przez emlonki, czy przez te otwory chłodzące, osiada Wam na dłoni albo na rękawiczce, więc te otwory z nich zrezygnowano i teraz gazy będą po prostu wychodziły normalnie w tył. Otworzy się tłok, gazy polecą do tyłu. One dalej będą oczywiście syfić, ale już się nie będą obijać po tym łożu na boki i nie będziecie mieli non-stop brudnej ręki. Kolejna zmiana. Zmiana tłumika płomieni na urządzenie szczelinowe nakręcane na gwint. To jest coś, o czym była mowa w zeszłym roku, więc tu nie ma się co rozwodzić. To ma być urządzenie konstrukcji fabryki broni Łucznik Radom. Zmiany w zespole suwadła z wkładką do wersji A3 karabinka. Jakie są zmiany proponowane? Nowy kształt wkładki suwadła wykonana w wersji spawanej i kołkowanej, zmiana kształtu wycięcia podwodzik, dodanie osłony z zapadki napinacza. O co chodzi? Po lewej stronie macie widok na komorę zamkową, okno wyrzutowe i wycięcie, w którym porusza się rękojeść przeładowania przed zmianą, po prawej po zmianie i widzimy dwie różnice. Pierwsza to jest ta tuż nad odbijaczem, czyli likwidacja tego podcięcia montażowego do montażu rękojeści napinacza i druga to jest to, o czym Wam wspominałem na samym początku, czyli zobaczcie, że jest zakryta cała szczelina i połączenie zęba znajdującego się na rękojeści przeładowania z zapadką znajdującą się w suwadle, czyli tam są wykonane te boczne osłony, o których mówiłem i teraz to wszystko jest uszczelnione. Dalej, zmiana kształtu wkładki suwadła wykonana w wersji kołkowej i spawanej. Zmiany kształtu już omówiliśmy i teraz fabryka broni Łucznik Radom zaproponowała oprócz zmiany tego kształtu, widzicie tutaj na te czerwone po prawej stronie to są nowe proponowane kształty i one różnią się, oprócz tego, że suwadło z przodu ma te osłonki, to sama wkładka się zmieniła, jest prostsza, trochę nie ma tych fikuśnych podcięć, zmieniło się też podcięcie pod wodzik, o czym zaraz opowiem, bo to się łączy z kolejną zmianą.
i zaproponowała fabryka broni dwie wersje. Jedna będzie wspawywana, tak jak dotąd, a druga będzie kołkowana. Tak? Czyli nie będzie już spawów, a będzie po prostu zwyczajnie kołkowana. I lecimy dalej. O co chodzi z tym zmianą kształtu wycięcia pod wodzik? Obniżono ją znacznie. Tak? Widzicie strzałkę z numerkiem, z cyferką 2. To wycięcie pod wodzik zostało obniżone, czyli nie zobaczycie już w szczelinie rękojeści napinacza kawałka wystającego otworu pod wodzik. On już będzie na tyle nisko, że dolna krawędź wycięcia pod rękojeść napinacza zakryje Wam w całości to wszystko i nie będzie tam już widoczny żaden otwór. To się wiąże jeszcze z jedną rzeczą, mianowicie ze zmianą kształtu wodzika, konkretnie ze zmianą jego długości. I teraz, o co w tym wszystkim chodzi? Przed zmianą wodzik był krótszy, po zmianie wodzik będzie dłuższy. Daje to tyle, że wodzik po zmianie uniemożliwi Wam złożenie grota z zamkiem w pozycji zaryglowanej, czyli wsuniętej w suwadło, co skutkuje tym, że nie będziecie w stanie zaryglować karabinka. Teraz będzie można złożyć karabinek tylko w pozycji wysuniętej zamka, czyli odryglowanej. Jeżeli on będzie wsunięty, to ten przedłużony wodzik zablokuje się na szynie prowadzącej suwadło i uniemożliwi wsunięcie całego zespołu ruchomego i do wnętrza karabinka, komory zamkowej. I dzięki temu użytkownik będzie wiedział, że coś po prostu spaprał. Dalsza zmiana to jest zmiana średnicy kołka wyrzutnika, bo były narzekania, że zdarzają się awarie polegające na wysunięciu tego kołka, przez co następowało sklepanie suwadła, pokaleczenie jego powierzchni, generalnie broń przestała funkcjonować. Więc ten kołek będzie grubszy i podobno ma to zapobiec właśnie tej przypadłości. Co mamy dalej? Dalej mamy komorę spustową i tutaj doszło do dość istotnych zmian. Mianowicie zmieniono średnicę kołka zaczepu suwadła, czyli to jest ten element, który współpracuje z podajnikiem magazynka. Były narzekania, że dochodziło do tego, że po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka zespół ruchomy w karabinku grot nie zostawał w tylnym położeniu. Na jednych magazynkach się to nie zdarzało, na innych się zdarzało, czasem się zdarzało na fabrycznych, czasem się nie zdarzało. Dość powiedzieć, że ta przypadłość występowała i ona była irytująca, bez dwóch zdań. Co zostało zrobione? To, co zapowiedziano w zeszłym roku, czyli średnica tego kołka została zwiększona, czyli teraz donośnik magazynka nie będzie musiał dochodzić wysoko, żeby go wypchnąć. Tak? Będzie tam chyba 0,5 mm jest to zwiększone, czy 0,25, nie pamiętam dokładnie, ale jest zwiększone na tyle, że teraz już dużo delikatniejszy nacisk ze strony podajnika amunicji w magazynku, followera tak zwanego, spowoduje uniesienie zaczepu i zatrzymanie zespołu ruchomego po ostatnim strzale. Będzie to po prostu pewniejsze działanie, tylko przez zmianę średnicy tego kołeczka. Zmiana materiału oraz technologii wykonania dźwigni zaczepu zamka, czyli skrzydełka te na dole, to co ja mam w swoim grocie wymienione na komercyjne, deftarowe, aluminiowe, tutaj fabryka broni proponuje zrobienie dokładnie tego, znaczy może nie dokładnie, ale czegoś mniej więcej w tym kierunku, czyli będzie to wykonane z aluminium, jak rozumiem, i będzie zmieniony kształt tych skrzydełek. Dalej, zmiana konstrukcji ustalacza trzonu bezpiecznika, czyli zmiana skoku skrzydełka bezpiecznika. To, co postulowało wielu żołnierzy, co było mówione w zeszłym roku. I będzie to pracować tak, że pierwszy klik 45 stopni ogień pojedynczy, drugi 135 stopni ogień ciągły. Tak? Teraz jest tak, że pierwszy klik jest 40, drugi jest 90 i często zdarza się tak, że jak mocniej, to przeskakuje od razu na ciągły. Oczywiście można to regulować, tak? Może być 45, 135, może być 90, 180. Zaproponowano układ 45, 135 stopni. Jest jeszcze jedna zmiana, o której tutaj nie wspomniano, mianowicie zniknie, to widać na tym obrazku po prawej na dole, jak sobie to porównacie z obrazkiem, który jest po lewej na dole, róg, prawy górny róg komory spustowej. Zobaczcie, że zniknął cały ten element odpowiadający za
regulację siły oporu, za regulację, tak, siły oporu pracy bezpiecznika. Tam jest taka obudowa, śruba imbusowa, sprężyna i kulka, która z tym współpracuje. To zostało zlikwidowane. Od teraz bezpiecznik będzie pracował z jednym oporem, ale za to dzięki temu zmieni się charakterystyka pracy spustu. I spust w nowym grocie A3, miałem okazję z niego strzelić parę razy, pracuje zupełnie inaczej. To jest kompletnie nieporównywalne ze spustem standardowym grota. Teraz spust grota pracuje jak fajny mil-spec w karabinie na przykład typu M4, tak? Jest naprawdę fajnym spustem. Typowo wojskowym, ale bardzo fajnym. Lecimy dalej. W komorze zmieniono kolejną rzecz, mianowicie zmieniono gniazdo magazynka w taki sposób, że pasują do niego magazynki PIMAC trzeciej generacji, czyli umożliwione jest włożenie magazynka z występem zabezpieczającym przed jego zbyt głębokim wbiciem do komory, co było dotąd niemożliwe, bo ten występ blokował się wcześniej i magazynek nie dochodził do pozycji, w której może się zatrzasnąć i podawać prawidłowo naboje. Teraz komora ma być zmieniona i będzie już możliwa współpraca z magazynkami PIMAC trzeciej generacji. Kolba, no to wiadomo, to było mówione w zeszłym roku, że zniknie ta normalna kolba i pojawi się zespół kolby składanej w dwóch przykładowych wariantach, czyli niski i wysoki. One się różnią wysokością osadzenia tak zwanej buffer tube, czyli prowadnicy kolby, w tym wypadku już tylko prowadnicy. Jedna jest o 5 mm, jedna jest na wysokości powiedzmy górnej krawędzi tego adaptera, a druga jest o 5 mm opuszczona. Tak, tam jest 5 mm różnicy w osi tej prowadnicy i ma być kolba początkowo, podobno ma być kolba stokowa, a docelowo podobno Radom ma opracować własny model kolby pasującej do karabinków typu AR. Dalej mamy znowu o tej kolbie, że to wydłuży od 3 do 5 cm. To jest to, co ja mówię od początku o tym karabinku. I co mamy jeszcze dalej? Dalej mamy, wracamy do łoża, komory zamkowej i nakładki. Po pierwsze, dodanie odciążenia masowego na szynie płaszcza komory zamkowej i nakładce łoża. O co chodzi? Zwróćcie uwagę na rysunek po zmianie, czyli płaszcz komory zamkowej z łożem z nakładką. Tam jest taka czerwona krecha na szynie i po lewej stronie zobaczcie na zbliżenie. I na tym zbliżeniu widać dwa elementy. Po pierwsze, zwróćcie uwagę na kształt mostków szyny. One są wycięte. I dzięki temu urwano paręnaście gramów przynajmniej z masy karabinka. Dodatkowo zobaczcie na mały czerwony element, który wystaje pod szyną. I to jest klucz, o którym Wam wspominałem na samym początku, który współpracuje z płaszczem komory zamkowej, usztywniając całe połączenie. Miałem w rękach ten karabinek, to łoże wchodzi dużo ciaśniej i dzięki temu lepszemu spasowaniu i temu kluczowi siedzi sztywno jak zabetonowane. W tej chwili nie ma najmniejszego problemu z zamontowaniem muchy na końcu tej nakładki, czyli mostka z szyną i ona będzie trzymać zero. Tam się nic nie buja. To zostało naprawdę bardzo sztywno połączone, kompletnie bez porównania, nawet już z poprawioną wersją, bo ja miałem pierwszą wersję tego przedłużonego łoża i ono było luźne. Druga już jest dużo lepsza, ale dalej ma jeszcze luzy, a ta w A3 jest po prostu na betonowo. Lecimy dalej. Tu już jest bardzo drobna zmiana. Śrub mocujących ze stożkowych z gniazdem pod klucz imbusowy 2 mm M3 z byłem walcowym. Odbijasz łusek i zaślepka okna wyrzutowego. No takie, detal, ale chyba będzie lepiej tu już współpracować. Dalej mamy co? Likwidacja możliwości podłączenia bagnetu, o czym już mówiłem od samego początku. Kolejna zmiana, nowy zespół szyny łoża z gniazdem pasa QD, czyli producent oferuje dodatkowo dwa elementy. Szynę z gniazdem QD, czyli coś, co było w wersji tak naprawdę kompletacji A1, ale wykonane już inaczej, bo gniazdo nie jest po środku, tylko na końcu tej szyny. I drugie, osobne gniazdo do pasa QD. Bardzo dobry pomysł, bo teraz użytkownik zyskuje możliwość zamontowania sobie pasa w dowolnym miejscu łoża, na dowolnie wybranym slocie M-LOK, a nie tylko na początku tego łoża, tak jak miało to miejsce w wersji A2. I dalej mamy jeszcze coś, o czym tutaj w tej prezentacji bodaj nie ma, albo mi musiało umknąć. Umknęło na samym początku.
Na pierwszym slajdzie było, że zmieniono powłoki. Pamiętałem, że to jest, ale nie pamiętałem gdzie. W wersji A3 zastosowano 30 części z powłoką Tenifer. Suwadło, komora gazowa z regulatorem, obsada lufy, zespół napinacza, elementy mechanizmu spustowego, czyli będzie lepsze zabezpieczenie przed korozją, ale to jeszcze za chwileczkę. I teraz ostatni slajd. Wszystkie przedstawione zmiany są propozycją fabryki broni i wymagają sprawdzenia przed wybraniem konkretnych rozwiązań. To jest bardzo istotne. Fabryka proponuje cały pakiet zmian idący dalej niż prezentowano to rok temu, a co wojsko z tego wybierze, co wojsku będzie pasować, co się sprawdzi, to jeszcze nie wiadomo. Zaprezentowane zmiany są wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy fabryką broni, Wiwatem oraz użytkownikami. Prace nad wersją karabinka A3 zaczęły się już na etapie wdrożenia wersji A2. To prawda i fabryka broni już na tym etapie pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi w celu jak najlepszego dostosowania karabinka do potrzeb użytkownika i bardzo słusznie. I teraz jeszcze wracając do tego teniferowania, powłok i tak dalej. Tak jak mówiłem, nasz magazyn miał tam swoją prezentację, którą przedstawiłem ja. To była prezentacja bardzo ogólna. Jak się bardzo uprzecie, to mogę wam ją pokazać, ale to naprawdę bardzo, bardzo ogólne. Taka trochę luźniejsza, z pogadaniem, skąd się wziął grot, jak wyglądały te programy, jakie były założenia, jakie miały być wersje, czy on jest do czegoś podobny, czy jest czegoś skopiowany, czy nie jest, jest modułowy, jak ta modułowość jest wykorzystywana i tak dalej, i tak dalej. Ale na samym końcu tej prezentacji, dzięki Marcinowi z kanału 3B, czyli znanemu powszechnie fanowi karabinka Grot, dostałem kilka zdjęć. Otóż, o co chodzi? Marcin z własnej inicjatywy w swoim pododdziale WOT-u razem ze swoim chorążym zaczęli sprawdzać, o co chodzi z tym rdzewieniem karabinków. No i zaczęli eksperymentować. I teraz zobaczcie na zdjęcia. Po jednej stronie macie napisane środki cywilne, po drugiej stronie macie napisane środki wojskowe. Środki wojskowe to są te regulaminowo wydawane, a w wojsku strzela się dosyć różnymi rodzajami amunicji. Amunicja na przykład ślepa jest bardzo agresywna, bardzo korozyjna. Polska amunicja wojskowa z Meska też nie należy do najprzyjemniejszych dla broni i tak dalej, i tak dalej. Teraz możecie zobaczyć na tych slajdach, jak wygląda ten sam karabinek w wersji czyszczonej po wojskowemu i w wersji czyszczonej po cywilnemu. Okazało się, że zastosowanie tych komercyjnych środków, tam jest pełen zestaw tego, tam jest i zmywacz, który się używa stosunkowo rzadko i taki uniwersalny środek czyszcząco-smarujący, bardzo dobry smar stały. Co się okazało na pododdziale kolegi Marcina, czyli na kompanii saperów? No okazało się, że groty przestały rdzewieć i przestały się zacinać, a osoby, które dotąd miały problemy z przeładowywaniem tego karabinka, tych problemów już nie mają. Dalej jest dość silna sprężyna w grocie, ale przeładować już mogą same bez specjalnego problemu. Żeby nie było, to nie ja robiłem ten eksperyment, zrobił to Marcin. Mam nadzieję, że się pochwali też wynikami, jak ten eksperyment się zakończy, bo jeszcze chwilę trwa. Na chwilę obecną wiele wskazuje na to, że może udać się rozwiązać pewne problemy, a Marcina trudno posądzać o jakąkolwiek chęć zrobienia dobrze grotowi. Raczej można powiedzieć, że w wielu przypadkach jest krytykiem tej konstrukcji. O, i tyle. Tradycyjnie dziękuję wszystkim za lajki, suby, komenty, za uczestnictwo w serwisie Patronite. Robicie świetną robotę, wszyscy. Ci z Patronite'a robią podwójnie świetną robotę, bo ułatwiają nam pracę, a wszyscy inni, którzy oglądają, subują, lajkują, komentują, przyczyniają się do rozwoju tego kanału. I tym kończę i zapraszam nietradycyjnie, bo tradycyjnie zapraszam do zobaczenia w kolejnym filmie, a dzisiaj zaproszę Was do obejrzenia drugiej części relacji z grotowiska już wkrótce.